Po nieco przedłużonym pobycie w Bangkoku, z głównego dworca łapię autobus, który wreszcie mnie stamtąd wyciągnie. Za cel obieram bardziej i mniej rajskie wyspy Tajlandii, jedne z najpopularniejszych turystycznych kierunków. Aktualnie trwająca w rejonie wyspy Phuket od połowy maja do października gorąca pora deszczowa skutecznie ogranicza liczbę odwiedzających, którym często odradza się wizyty akurat w tym okresie. Czy słusznie? Niedługo się przekonamy. Póki co przychodzi mi zmierzyć się z porą wybitnie chłodną i suchą, panującą w tajskich nocnych autobusach, słynnych z klimatyzacji wiecznie rozkręconej do takich poziomów, że można by nimi przewozić lody bez zamrażarki. Spanie w autobusach nie jest moją najmocniejszą stroną. Nogi mi zaraz odpadną, mimo że był dosyć wygodny, ale za to do biletu dawali zupkę chińską. Bo najgorsze paskudztwo do jedzenia, jakie ludzkość wyprodukowała. Good morning. Good morning. Where you going? Hawaii. Komunikacja publiczna na Phuket ma jedną wadę. Prawie nie istnieje. Witamy na największej wyspie Tajlandii, w nie najpopularniejszym środku transportu po niej. Ta pani sprzedaje tylko bilety, czyli z kierowcą razem dwie osoby obsługują mnie. Na dobry początek rezerwuję najtańszy nocleg dostępny tego dnia w okolicy. Nie wiem, na ile kto wie, pewnie część wie, a część może nie wie, że jak się bukuje pokoje, to istnieje taka opcja w hostelach jak pokój wieloosobowy, zwany potocznie dormem. W pokoju znajduje się kilka, 4, 6, 8 piętrowych łóżek. Śpi sobie kilka lub kilkanaście osób jak w oborze. Takie pokoje są najtańsze, ale z oczywistych względów są również najmniej komfortowe. Na pierwszą noc często sobie biorę taki najtańszy dorm, żeby ogarnąć, jak sprawa wygląda i ewentualnie się później gdzieś przenieść. Nie inaczej postąpiłem tym razem na Phuket. I owszem, jak widać, łóżko jest piętrowe, tylko że to jest jedno łóżko. Pokój jest wieloosobowy, gdyż osób może zmieścić się tu dwie. Tak się złożyło, że w owym najtańszym dormie w okolicy jestem tylko ja. Mam tutaj też wypisane zasady mieszkania we wspólnym pokoju, żeby nie przeszkadzać pozostałym współlokatorom. Dobra, sorry, jak coś, może damy radę. O i tak, jak widać, warunki nie należą do najgorszych. Klimatyzacja sobie działa. Co więcej, w dormitoriach łazienki są zawsze są dzielone. Takoż i tu mamy wspólną łazienkę z moim nieistniejącym współlokatorem. Kuchnia po drodze. Kino. I taka oto wspólna łazieneczka. No, da się żyć na upartego. Podobnież w hostelach zazwyczaj jest tak, że zaaranżowana jest jakaś przestrzeń wspólna i zazwyczaj to jest po prostu, nie wiem, jakiś hol czy tam kawałek ogródka, gdzie jest naokoło kilka miejsc do siedzenia, jakieś piłkarzyki, gry planszowe czy coś w tym rodzaju. I jak na szanujący się hostel przystało, tak też jest i tu. Przestrzeń wspólna rozciąga się też na zewnątrz. Zaraz wam pójdę pokazać, jak ona się tam prezentuje.
No zdarzało mi się sypiać w gorszych miejscach. Ktoś zatem mógłby zapytać, ile to wszystko kosztuje. Była to najtańsza z opcji dostępnych w okolicy. W przeliczeniu jakieś 46 zł za noc. Tak. Jakoś ujdzie. Jak tam ceny nad Bałtykiem w tym roku? Pamiętajcie, podróż to codzienne stawianie czoła wyzwaniom, wychodzenie z własnej strefy komfortu, przezwyciężanie trudności. To jest prawdziwa szkoła charakteru. Co ja to kurwa robię w ogóle? Zaczynam w jakimś tam stopniu rozumieć ludzi, którzy przyjeżdżają na drugi koniec świata i leżą do góry gwizdkiem w hotelu. Zawsze się śmiałem z takich. Jednak, aby w pełni cieszyć się pobytem w takim miejscu, konieczna jest jedna rzecz, mianowicie towarzystwo, którego aktualnie nadmiaru tutaj nie posiadam. Problem z tym miejscem jest taki, że pewnie fajnie mieć takie problemy od czasu do czasu, ale jest ono położone na kompletnym zadupiu, gdzie z buta nie dojdzie się praktycznie nigdzie, w związku z czym, aby zażyć jakiejkolwiek socjalizacji, tudzież rozrywki innej niż gapienie się w morze, należy zawezwać taksę albo wynająć sobie skuter, na którym nie potrafię jeździć i choćbym potrafił, to jest trochę kłopotliwe, bo to piwka się nie idzie napić później ani nic. No nie jest takie hop-siup się dostać gdziekolwiek, bo te miasteczka, które się nazywają niby dzielnice, tak naprawdę to są osobnymi wiochami oddalonymi od siebie po kilkanaście, czasem kilkadziesiąt kilometrów. Ale do rzeczy, ponoć gdzieś tutaj jest największy lokalny market z owocami morza, tylko jakoś tak go nie widzę, jak on taki największy niby. To się dobrze maskuje. Market jest, tylko owoców morza jakoś nie widzę. Póki co to takie Władysławowo trochę. No dobra, zwracam honor. Wyspa Phuket, mimo odwiedzających ją każdego roku kilkunastu milionów turystów, daleka jest od typowego pocztówkowego raju. Choć fakt, że można na niej odnaleźć rajskie zakątki, to popularność zawdzięcza głównie doskonałemu skomunikowaniu z resztą kraju i świata. Dwieście metrów dalej ludzie na swoich modnych wakacjach z biura podróży jedzą sobie drogą rybkę, żeby wrzucić na Instagrama, a ci, którzy ją złowili, mieszkają tutaj w takiej wiosce. Mnie się bardziej takie miejsca podobają niż te resorty. Young ma najlepszą ocenę na Google'ach ze wszystkich knajp tutaj. Dajmy mu szansę. Albo i nie, w środku było praktycznie pusto, a tutaj inna knajpa miała tak samo dobre oceny, a jest pełna. Cały myk polega na tym, że stamtąd należy wybrać i wskazać palcem swoją przyszłą ofiarę. Następnie zostaje ona przeniesiona do knajpy, gdzie ją usmażą dla mnie.
Okay, so maybe some of these mussels. How many? 3 is enough, just to try. Okay, that's it. $200. 200 baht, okej. A ci miejscowi to się widzę nie pierdolą z tymi zamówieniami. Tak jak ja. Wygląda to niesamowicie bidnie w porównaniu do innych stołów. Ale trudno. Najbardziej ciekaw jestem tych muszelek, które nad Bałtykiem można sobie kupić na straganie wypolerowane jako pamiątkę. A tutaj jeszcze z wkładką. Co to w ogóle jest za stworzenie? O, chodź tu stworzenie. Trzeba z nim walczyć. Jest stworzenie. Umoczmy sobie je w jakimś sosie. Może tym, może trochę tym. Niesmaczne jest to stworzenie. Jak małż, tylko taki bardziej rybny i gumiasty. Krewetka od każdej innej krewetki, którą można kupić gdziekolwiek, różni się tym, że jest wielkości małego psa. A na koniec to, na co liczę najbardziej, czyli ośmiornica w czosnku. No, to jest jedzenie. Ośmiornica jednak jest najlepszym mięsem, jakie pełza po tej planecie. Szkoda tam to miejsce było opuszczać, bo za takie pieniądze to rewelacja jakaś kompletna. No ale samemu tam siedzieć to w miłych warunkach, ale jednak marnowanie czasu. O, jakie tu mają tunele, o kurczę. Przenoszę się bliżej jakiegoś centrum życia tutaj. Przy okazji... O, zacząłem gadać, a on też. Dobra, może mnie słychać przy okazji przeprowadzki. Postanowiłem nabrać lepszego oglądu sytuacji z perspektywy największej atrakcji wyspy, która z zewnątrz wygląda jak stadion w Jugosławii w 93. Ale zobaczymy, jak jest w środku, znaczy na górze. Wielki pomnik Buddy. Atmosfera wokół jest trochę mniej mistyczna niż wokół pomników Buddy, na przykład w Butanie. Za to nadrabiamy widokiem naokoło. Widzę nasz wspaniały kurort. To jest ta wyspa, którą było widać z leżaków. Przyjście tutaj z całym plecakiem w pełnym słońcu nie było najrozsądniejszym posunięciem taktycznym. No i mamy wspinaczkę, podobno jak Piotrek Pająk z bratem organizują te obozy Muay Thai, to chłopaki z samego dołu tutaj wbiegają na Big Buddę. No moje gratulacje. Ja obrałem inną strategię. A z tej strony nasze kolejne miejsce zamieszkania. Nic specjalnego ta plaża. Może brak słońca też jej nie pomaga, ale mimo wszystko żadnych palm, tylko jakieś takie pachruście. Ruskich pełno.
Phuket zamieszkuje też ponadprzeciętna liczba ekspatów, którzy jednak zazwyczaj wskazują, że wybrali to miejsce nie ze względu na bajkowy krajobraz, a na infrastrukturę i dostępność wszystkiego potrzebnego do życia. Wioska, czy też dzielnica Kata Beach przedstawia mi się jako, prawdę mówiąc, niezbyt porywający kurort, głównie dla Rosjan. Jedyne, czym mnie urzeka, to niewielki nocny targ ze znakomitym jedzeniem. Postanawiam zatem szybko wrócić, skąd przyjechałem. Tymczasem pora deszczowa coraz mocniej stara się przypomnieć o swojej obecności. Ale o jej urokach jeszcze będzie okazja opowiedzieć. Jakaż piękna pogoda nas dziś wita o poranku. Czerwiec w Tajlandii. Podobno właśnie na tej porze roku nie należy tu przyjeżdżać. Czemu? Podobno niestety tak już ma być przez następne kilka dni. Co prawda okazyjna cena pokoju okazuje się jednorazowa i tym razem płacę nieco więcej. Za tę różnicę z nawiązką rekompensuje mi odkrycie, którego nijak bym się tam nie spodziewał. Otóż w międzyczasie do hostelu wprowadziło się sympatyczne i nastawione na zwiedzanie towarzystwo. Kolejna turystyczna atrakcja polegająca na przejściu ulicą, gdzie czyhają na nas, aby dorobić się na pieniądzach mężczyzn. Ale te to akurat co? Say something in Japanese. こんにちは。今プーケットにいます。 Something in Chinese. 大家好，牛逼！ To nie są takie, to one są z Chin i z Japonii, naprawdę. Akurat nie ten przypadek. No, we are from Thailand, but we are really fluent in English and Japanese. Yeah. Coś takiego, to jest, wyobraźcie sobie, grzyby zawinięte w boczek, tylko jak one się nazywają? Proste. I made those. Yeah, I made those little I'm from Japan. This is our food. 日本から来ました。 To, co właśnie przygotowuje ta pani, to sałatka z krewetek. Brzmi całkiem apetycznie. Gdyby nie jeden drobny szczegół, który może wtajemniczy was za chwileczkę. Jak widzimy, pani łowi krewetki prosto z akwarium i jakieś obróbce poddaje teraz przed dodaniem do sałatki. Odpowiedź brzmi żadnej. Szybko je łapać, żeby nie powyskakiwały z tego pudełka. You eat first? Yes. Oh my god. Okay, so we're gonna try this living shrimp salad, which is really very living, but let me just try. Oh. It's moving in your mouth.
chew them because they will escape. It's actually good. The most fresh one. Jeszcze mi przez chwilę skakały w ryju. Jedna nawet wyskoczyła. Powiem wam, że coś mi w tej sałatce nie pasuje. Chyba nie lubię kolendry za dużo. Abstrahując od tego, że się zżera żywe zwierzęta, to cały czas czekałem, aż mi wreszcie dadzą coś ostrego w tym kraju. I się nie mogłem doczekać. No to się doczekałem teraz. Jak się tak człowiek zapomni, to może tutaj przyjść i sprzęt medyczny przypadkiem zeżreć z kolendrą z rozpędu. Po jako takim zapoznaniu się ze średnio rajską wyspą Phuket, łapię łódkę w nieco bardziej pocztówkowe okolice. Pipi. Booking already? No. We'll leave 3 o'clock. 3 o'clock. Yeah, one. Kiedy rzuci wam się w oczy obrazek bajkowej tajskiej plaży z palmami, śnieżno-białym piaskiem i lazurową wodą, to istnieje duża szansa, że pochodzi on z wysp Phi. Grupa 6 wysepek pomiędzy Phuket a stałym lądem słynie z krajobrazów rodem z tapety Windowsa. Dopływam na jedyną zamieszkaną z nich. Wysepka o jakże dostojnej nazwie Phi, czy też jak to się może czyta Pipi, uchodzi za jedną z najpiękniejszych w tym kraju. No i tak to może wyglądać Tajlandia. Tylko żeby jeszcze trochę słońca wyszło, poproszę. Proszę na dzisiaj. Zarezerwowałem miejsce w niejakim Ibiza House Hostel, który słynie z organizowania w czwartki wielkiego melanżu na basenie. Zgadnijcie, jaki jest dziś dzień. No nieźle. Nie jest to plaża, gdzie przyszedłem specjalnie po to, żeby wam pokazać ładną plażę, tylko po prostu droga do hostelu. Taka jak mi mapa wskazuje, najkrótszy idę sobie. Więcej tu hałasu niż melanżu póki co. O chuja, kamelina. Nie no, ja rozumiem, że melanżowy hostel rządzi się swoimi prawami, no ale przecież to kurwa urąga ludzkiej godności, no przecież. I płacę więcej niż za ten raj, który tam miałem na Phuket. Patologia jakaś, nie no. Zapłaciłem dość trudno, ale przecież ja tu kurwa nie wytrzymam więcej niż jednej nocy. Smród jak skurwysyn, no świnie tu trzymacie, ludzie kochani. Cała wielka impreza sprowadza się do paru chłopa odbijających piłkę. Postanawiam zatem nie brać udziału w tym wiekopomnym wydarzeniu. Koszmarne jest to miejsce. Opuszczam tę melinę czym prędzej, jeszcze nie wiem dokąd idę. A zaraz sobie usiądę tutaj na plaży i coś wynajdę, ale nie mam 12 lat.
zaczynam rozumieć, co to oznacza, że na przykład na takim Phukecie żyje się wygodnie, bo tam jest wszystko. No tutaj na przykład jest nie wszystko. Brakuje chociażby ulic. Nie to, żeby jakoś specjalnie mi było za nimi teraz tęskno, ale fajnie by się było czasem szybciej gdzieś przemieścić niż piechotą, a tutaj się chodzi tylko piechotą. No i tak można żyć za $6 więcej niż ta obora zasrana. Idę na punkt widokowy, aby podziwiać widok. Natomiast podobno ważne jest, aby podziwiać go w promieniach słońca, co może się dzisiaj nie udać. 5 minut. Aha, już to widzę, jak to będzie 5 minut. Już 15 minut tutaj włażę. A mapa pokazuje, że w połowie drogi nie jestem nawet. Pot się leje ze mnie jak ze świni. Wprawdzie temperatura jest zaskakująco przyjemna, jak na Tajlandii. Jeszcze takiego optimum klimatycznego tutaj nie przeżyłem, ale w tym lesie jest strasznie wilgotno, zwłaszcza po deszczu. Jest jak w saunie i znowu pada, kurwa mać. Sztuka wymaga poświęceń. I niniejszym docieram do Viewpoint 2. A widok nawet i w deszczu niczego sobie. Widać po tej wodzie, że to nie jest taka pierwsza lepsza woda. To jest bardzo ładna, tropikalna woda jak z pocztówki, nawet jeśli nie jest oświetlona słońcem. To właśnie w archipelagu Phi Phi, na jednej z bezludnych wysepek, leży słynna Maya Bay, na której swego czasu w filmie Niebiańska plaża Leonardo DiCaprio własnoręcznie zaszlachtował rekina. Niestety samodzielnie dostać się tam nie da, a ze względu na złą pogodę wszystkie wycieczki zostają odwołane. Ale zajebiste! A ten przyszedł polować. Przedziwne zjawisko przyrodnicze. No i dobra, namówili. O ile wszelkie ostrzeżenia przed porami deszczowymi w różnych zakątkach świata zawsze w moim życiu okazywały się dalece wyolbrzymione, o tyle tym razem po raz pierwszy zaczynam odczuwać z tego tytułu faktyczne niedogodności. Na szczęście na imprezowy charakter wyspy pogoda nie ma wielkiego wpływu. W jednym z barów napotykam towarzystwo, na czele którego na whisky zaprasza mnie chyba najbardziej rozrywkowy Hindus, jakiego w życiu poznałem. Nowy kolega, zapytany czym w życiu się zajmuje, oznajmia, że jest aktorem Bollywood. Cóż, gdzie jak gdzie, ale w Polsce wiemy, że nie trzeba wiele, aby podawać się za bollywoodzką gwiazdę. Podchodzę zatem z dystansem do tych rewelacji. Postanawiam za to wykorzystać okazję, aby upomnieć się o swoją własną nagrodę filmową. Zostałem szczęśliwym laureatem nagrody BIFA. Mr. Yanek, I present you with this award, and I'm really grateful that you've been a part of this occasion. And he's a really dear friend of mine. Thank you I'm very really much. glad. He is a fantastic actor. He would outdo anybody from Bollywood. Oh my God! Kolejnego dnia reakcje ludzi, których poznałem jeszcze w Indiach, na moją relację na Instagramie skłaniają mnie do zajrzenia na profil towarzysza imprezy. A to ciekawostka. I o ile sam wykazałem się ignorancją odnośnie kina Bollywood, o tyle następnego wieczora czeka nas przypadek wyjątkowego koneserstwa w dziedzinie podróżniczego YouTube'a. Bo jak nazwać spotkanie na małej tajskiej wysepce jednego z pierwszych widzów tego kanału?
oglądanego wówczas przez maksymalnie kilkaset osób. Patrzcie, jaką sympatyczną parę tajów spotkałem. Takie są, widzicie, proszę Państwa, profity. W sumie jedyne z posiadania kanału na YouTube, że czasem można spotkać kogoś, kto przypadkiem się tam zaplątał w te odmęty internetu i spędzić miło wieczór, prawda? Prawda, jedna z 200 osób, tak? Tak, jedno z 200-300 osób. A ty, Mateuszu, jak masz na imię? Piotrek. Aha, dobra. Miło poznać. Ty przecież też podróżujesz. Ja pojechałem w półroczną podróż dookoła Azji, miało być 3 miesiące. Skończyło się na pół roku, 13 krajów, to jest zły pomysł. 13 krajów? Tak, koniec końców wyjdzie 13 krajów. Chcesz na Instagrama swojego zaprosić może kogo? Zapraszam na swojego Instagrama, będzie podlinkowany na jego twarzy. Pokaż na twarz, na twojej twarzy, na nosie. Tu. Na języku. Spotkanie z Mateuszem zaaranżowaliśmy już parę dni wcześniej, zauważywszy na Instagramie, że właśnie przemierzamy podobne okolice. Mimo że pora deszczowa zrobiła co mogła, żeby zepsuć mój pobyt, to jej wysiłki poszły na nic wobec znakomitego czasu spędzonego w Tajlandii. Dzień po dniu, a może raczej noc po nocy. Jakoś tak niepostrzeżenie dobiegł końca czas mojego pobytu przewidziany w paszportowym stemplu. Rzutem na taśmę Tajlandia wytacza mocny argument, żeby już zacząć planować kolejną wizytę. No patrzcie Państwo, jakaż pogoda nas postanowiła odwiedzić na tej rajskiej wyspie dzisiaj. W samą porę, akurat jak wyjeżdżam. Kurczę, no szkoda trochę stąd odpływać. Zwłaszcza, że tu jest jeszcze dużo rzeczy do zobaczenia, których zobaczyć nie miałem okazji, bo bez słońca to nie mało za bardzo sensu. I poza tym, o kurczę, przypływ się zrobił, się nie wydostanę z hotelu. Trzeba będzie zostać. Ale, tak jak mówię, to nie miało sensu, a poza tym w ostatnich dniach, z tego co wiem, wycieczki tymi łódkami w różne fajne zakątki wyspy były poodwoływane ze względu na fale i brak pogody. O, łódka zatonęła, ale ja teraz dopiero zwróciłem uwagę. No właśnie. Tak czy inaczej, zostać nie mogę. No i to by było na tyle. Szkoda. Jak najszybciej muszę znaleźć się na przejściu granicznym, a w sumie nie wiem za bardzo jak tam w ogóle dotrzeć. Ale takimi niuansami może lepiej zacznę się przejmować dopiero w następnym odcinku. Jeśli Ci się podobało i chciałabyś lub chciałbyś jakoś pomóc w rozwoju kanału, to pamiętaj, że kliknięcie subskrypcji, łapki, dzwoneczka, napisanie komentarza, udostępnienie na pewno bardzo w tym celu pomogą, a jeśli z jakiegoś powodu Ci się nie podobało, to i tak zapraszam na następne odcinki. Może zmienisz zdanie.